dostaliśmy. Nasz namiotach spał nam się wyjątkowo, bo było wyjątkowo gorąco i wyjątkowo, bo dawno nie było tak twardo. Ale poza tym fajny experience, przypomniały nam się czasy studenckie. A teraz będziemy jedli śniadanie, szybkie mycie zębów i lecimy na naszą łódkę. Ta plaża jest taka długa i szeroka, że bardzo dużo Filipińczyków twierdzi, że jest to plaża porównywalnie piękna z plażą White Beach na Boracay. Nam osobiście ona się jeszcze bardziej podoba, bo po pierwsze nie ma glonów, a po drugie nie ma ludzi. W naszym resorciku są jeszcze takie domki. Tutaj macie główną restaurację. Tam zaraz będziemy jeść pewnie śniadanie, bo wczoraj jedliśmy kolację. Ale to, co najbardziej nam się podoba, to te palmy. Ja tylko jeszcze dodam, że pamiętajcie, że jak śpicie w namiotach w tropikach, zamykajcie te siatki, bo dzisiaj tuż przed moim namiotem spotkałem takiego wielkiego pająka i powiem wam szczerze, to aż się słabo mi zrobiło, więc lepiej, żeby ta siatka była zamknięta, trochę bardziej może się spocicie, zmęczycie, ale przynajmniej będziecie bezpieczni. Patrzcie, jakie rarytasy mamy na śniadanie. Jest ryż, jajeczko, jest mięsko, jest jakieś tam szyneczka, tościki i arbuzik. Super. Pojedliśmy, popiliśmy. Gabrielka zadowolona. Teraz idziemy się pakować i będziemy pakować siebie na łódkę. Dziś od rana musimy się również poddać tak zwanej kontroli paszportowej. Tam panowie sprawdzają ID. Już odpływamy od brzegu i naszego spania. Jak widzicie, żegnają nas panowie w mundurach. Tak to się tutaj robi. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Miejscówka, do której dotarliśmy, nazywa się Sandbar, czyli taki wystający paseczek piasku ponad wodę, otoczony przez głębokie wody. Podobno jest ich tutaj bardzo dużo przy niskiej fali, natomiast teraz, jak widzicie, morze jest wzburzone i jest przypływ, także to jest jedyna miejscówka, którą udało się znaleźć po 2 godzinach szukania. Ale to naprawdę świetnie wygląda. Ja oczywiście weszłam do wody, żeby Mikołaja odgonić od Niemki francuskiej. Nasz pierwszy dzisiejszy stop to taka wyspa pośrodku niczego. Tu się zatrzymaliśmy w 2 łódki. Postaramy się tą wyspę jakoś znaleźć. A tak prawdę mówiąc, to niełatwo się znajduje tą wyspę, bo dzisiaj przyszło trochę więcej wody i nam, słuchajcie, całą wyspę zalało. Także co jakiś czas to w ogóle ona znika, a to taki jeden brzuszek tylko jej wystaje. No i tam Gabrielka się relaksuje w wodzie. No i cóż, to będzie dobry, udany dzień. Nasza łódka prezentuje się dzisiaj jeszcze lepiej niż wczoraj. Nadal mamy ESA, ale jak ESA stoi na takiej wodzie, to słuchajcie, wygląda jak $1 000 000. A obok stoi Cinderella 2 i my jednym słowem cieszymy się, że płyniemy na ESie. Tak ogólnie spot bardzo fajny i przyjemny, fajnie jest się wykąpać. I to bardzo długo płynęliśmy, więc wszyscy tam pospaliśmy na tej łódce. Jeżeli chodzi o ilość ludzi, no to wiecie, na tych 3-4 metrach kwadratowych to rzeczywiście jest nas sporo, mimo tego, że to jest tylko jedna grupa. Ale tutaj wszędzie dookoła jest piękna woda, więc jak już sobie zdjęcia porobiliśmy, to możemy się pokąpać. Takiego koloru wody w Tajlandii nie było, no na Symilanach tylko i tam gdzieniegdzie na Kolipę, prawda? Prawda, to jest taki kolor wody, jaki jest na Dominikach. Tak, na Karaibach taki jest kolor wody, albo w Bahamach. Pan idzie nam coś złowić do jedzonka. Kraby, myślisz? Nie wiem, tam panowie już czekają. Żegnamy się już powoli z Sandbarem. Myśleliśmy, że zrobimy jakieś ładne zdjęcia albo coś, jak ludzie zaczną schodzić, ale oczywiście przypłynęła nowa łódeczka, więc tak to wygląda z ludźmi.
Dopływamy do następnego spotu. Piękna palma nas wita, a my będziemy zaraz jeść lunchek. No i dla odmiany Gabrielka znowu się huśta, a podobno ta palma to jest znak tej wyspy. Także zaliczyliśmy go jako pierwsi z naszej łodzi. Dotarliśmy do kolejnej wyspy. Jesteśmy na wyspie Kaniburgan. Tutaj spędzimy 2 godziny. Tutaj też zjemy lunchek. No i co? Postaramy się poeksplorować trochę wyspę, skoro mamy więcej czasu. Na razie wyspa wygląda bardzo fajnie. Trochę żałujemy, że mamy dzisiaj taki dzień w połowie słoneczny, bo rzeczywiście jak jest full sun, to dużo ładniej wyglądają te wszystkie spoty, ale nie mamy co żałować. Słońca też jest dużo. Wczoraj było dosłownie full i jeszcze zostajemy tu jutro, więc na pewno fajne foteczki zdążymy porobić. Tu lokalne dziewczynki się bawią. Mieszkają sobie z takimi widoczkami na co dzień, ale pieśń. Balabak, te wyspy wszystkie tutaj, często są nazywane takim nieodkrytym rajem, a to z powodu tego, że jeszcze w latach 2000 one były tutaj nieprzyjezdne, nieprzystępne i wpuszczano tutaj turystów z powodu raz, że było piractwo, porwali ludzi, 2, że tutaj była jakaś epidemia eboli chyba. I dopiero, nie pamiętam teraz dokładnie, nie mogę sprawdzić, bo nie mam internetu, 2014, 16? 14 chyba otworzyli Balabak i stało się to popularne tak już w 2019, no i przed COVID. No i teraz jesteśmy parę lat po COVID-zie. Jeszcze nadal nie jest to tak bardzo turystyczne miejsce, jak widać. Także można sobie w ciszy i w spokoju, w małej ilości ludzi popodziwiać tę piękną naturę. To piękno natury. Wyspa mega nam się podoba. Są tutaj bardzo fajne krajobrazy. Też z droniczka właśnie mieliście okazję zobaczyć, ale też tutaj na ziemi są naprawdę fajne, bo te łódki tutaj cumujące bardzo, bardzo fajnie wyglądają. Plaże są fajne. Nie wieje zbyt mocno na wyspie, więc będzie to jeden z lepszych naszych spocików. Na pewno wykorzystamy czas spędzony tutaj na maksa. Idziemy pływać. Patrzcie, tak wygląda jedna z plaż. Naprawdę, pomimo tego, że jest lekkie zachmurzenie, wygląda naprawdę super. Jak widzicie, ludzi to naprawdę nie ma tu zbyt dużo. Jak widzicie, to też jest wyspa, na której można się zatrzymać. Są tutaj takie domki. Pewnie gdzieś można rozłożyć namioty. Tutaj nawet można sobie kupić jakieś pamiątki. Także pełna profeska. A je się pod takimi skleconymi z kawałków drewna i jakichś tam innych rzeczy wiatami. Sama wyspa naprawdę spoko. Mogłaby być pewnie troszkę bardziej zadbana. Te wczorajsze tak na przykład były, ale dzięki temu jest taka naturalniejsza. A teraz dochodzimy na ten sypelek. No jak słyszycie, wieje, ale co zrobić? Ten sypelek naprawdę jest bardzo, bardzo fajny, szczególnie z wody. Wygląda świetnie. Jest i nasza łódź ze słynną palmą. Stoją i czekają, aż będziemy gotowi. Już odpływamy. Było naprawdę spoko. Lunchik dobry, pływanie fajne. Rozgwiazdy super. No a teraz płyniemy dalej. Będziemy płynąć 30 minut na kolejną plażę. Plażę, gdzie kiedyś były żółwie. No teraz niestety tych żółwi już nie ma.
Na tej wyspie spędzimy 1,5 godziny, także to też jest coś, co mówiliśmy wczoraj, że ta wycieczka na Balabac jest fajna, bo tutaj nikt nikogo nie goni, nigdzie się nie śpieszy. Jeżeli chodzi o te żółwie, no to niestety one tu były kilkadziesiąt lat temu, ale Filipińczycy uznali, że jaja żółwie to nie dość, że przysmak, to jeszcze afrodyzjak. Więc zjedli wszystkie jaja żółwi. No i teraz żółwie są pod ochroną, ale niestety tutaj już ich nie ma, stąd uciekły. Więc raczej żadnego żółwia nie spotkamy, chociaż bardzo byśmy chcieli. Jakie są pierwsze twoje myśli na temat tej wyspy? Pierwsza myśl była taka, że wyspa jest fajna, chociaż jest niski poziom wody, więc widać trochę tych traw wodnych. I tamta wydawała mi się lepsza, ta poprzednia, na której widzieliśmy rozgwiazdy. Natomiast z chęcią pójdę, zobaczymy jak wygląda ten campsite tutaj. Tam podobno mają dużo lepszą plażę. Tak, i tam można się kąpać. Idziemy. Wody rzeczywiście jest mało. Jak widzicie, tutaj odsłaniają się różne skałki. Gabi też mówi o tych trawach. No ale czy ktoś z was nie chciałby być na takiej pustej plaży? Słuchajcie, ta plaża jest tylko i wyłącznie dla nas. Tutaj nie ma nikogo poza nami w zasięgu wzroku. Dobra, słuchajcie, mi się tu za bardzo podoba. Jest naprawdę przepięknie. Czas na drona. Doszliśmy do obozu. No i tyle. Jak widzicie, na wyspie Żółwi również są domki i namioty. Bardzo fajnie to rozwinięte, bardzo fajnie to wygląda. Tam właśnie Gabi poszedł do sklepiku, może coś kupimy. Coś do picia oczywiście. A patrzcie, tu mamy kosze i piłkę. Zaraz będziemy robić sady. Trzeba przyznać, że ta wioska to jest taka najładniejsza wioska, jaką widzieliśmy. Tutaj jak macie namioty, to macie takie namioty jak my mieliśmy, czyli nad morzem, ale macie też takie namioty zacienione, no i tam na pewno jest chłodniej. No a tutaj są imprezy. Te imprezy są zawsze. Jesteśmy na Filipinach. Tutaj każdy powód jest dobry, żeby była impreza. Plaża też jest tutaj piękna, tylko akurat popłynęła sobie stąd woda. Także z kąpieli nici będziemy chillować na brzegu. Ale patrzcie jeszcze, jakie fajne mają to rozwiązanie. Siedzicie sobie w wodzie, jesteście w cieniu. No po prostu kombo takie, że dajcie spokój. Siedzimy, chillujemy, pijemy Pepsi. Tak, pamiętajcie, że to jest Pepsi. Nieważne co widzicie, widzicie źle. No i słuchajcie, fajne miejsce, żeby sobie posiedzieć, to na pewno. Ale jak nie można wejść do wody, no to trochę tak, wiecie, siedzenie na plaży to jakaś książka by się przydała. My jeszcze dzisiaj jedziemy w jedno miejsce, będziemy oglądać Starfishe. My już co prawda Starfishe widzieliśmy, ale podobno jest tutaj cała plaża taka pełna Starfiszy, więc będziemy niedługo się zbierać tam. Dopijemy tylko Pepsi i widzimy się po drugiej stronie. Aha, bo to mogło dziwnie zabrzmieć. Po drugiej stronie to znaczy, że tam po drugiej stronie jest ta plaża Starfiszy i my tam jedziemy. Także nie doszkujcie się drugiego dna. My się nigdzie nie wybieramy, chyba że na tamtą wyspę. To jest konstrukcja dla niskich ludzi. Au. Żeby można było się kąpać w spokoju. Oczywiście jak jest większa fala w cieniu. Natomiast teraz, jak widzicie, za dużo wody nie ma. Wracamy już na naszą łódeczkę. Postanowiliśmy z Gabrielką, że idziemy ścieżką. Wcale nie dlatego, że jesteśmy zmęczeni, wszystko nas boli, jesteśmy niewyspani, tylko dlatego, że chcemy pokazać wam coś nowego. Te piękne palmy. Spójrzcie, jakie piękne palmy. Spójrzcie, jaka piękna ścieżka. Jakbyście nie wiedzieli, co to jest, to są rybki takie czarne. Ale ich dużo. Wejście na łódkę nie zawsze jest proste.
Zwłaszcza jak się idzie wśród takich wodorostów. Dotarliśmy teraz w wyjątkowe miejsce. Tutaj będziemy podziwiać starfisze. Jak widzicie, one już są wszędzie w wodzie. A oprócz tego to znowu jest taka, nie wiem, taki nasyp piachu, nie wiem jak to nazwać, taka wyspa, która jest bardzo płytka, jest bardzo długa i cały czas ją zalewa woda. Nie wiem, nie było to w ogóle składne, przepraszam, no ale widzicie o co mi chodzi. Ktoś się zastanawiał, czy woda czysta, to powiem wam, że taka, to prawie tak jak w Bałtyku. No i tutaj już wszędzie widać starfisze. Patrzcie, pierwszy, drugi, trzeci, tam dalej, także wszędzie możecie starfisze spotkać. Pamiętajcie, że jak chcecie zdjęcie z tego typu zwierzaczkami, to najpierw się dowiecie, jak je zrobić, czy można je robić, a najlepiej to ich nie bardzo robić. Jeżeli chodzi o starfisza, nie powinno się go wyjmować z wody, tak? Także można go wyjąć tak, żeby było widać tylko główkę, ale mimo wszystko lepiej po prostu go nie wyjmować całkowicie z wody. No i nazwijmy to wyspą. Robi naprawdę mega wrażenie. Patrzcie, jak z góry tutaj widać morze tych rozgwiazd. Fajnie. W ogóle fajnie to wygląda. No i tak z góry wyglądają te sandbar, wysepki. No i słuchajcie, idziemy sobie po tej wyspie, nie wiadomo czym. Wyglądamy trochę jak Jezus chodzący po wodzie. A tak naprawdę to po prostu jest leciutko zalana wysepka. Nam się mega podoba, jest tu mega ładnie. Tutaj Filipińczycy mają imprezę urodzinową, ale spójrzcie w drugą stronę. Nie ma nikogo, jest przepięknie. Mam nadzieję, że szociki z drona się udały. Teraz już żegnamy się z tym pięknym miejscem. Ja muszę powiedzieć, że to taki na razie mały highlight naszego wyjazdu. Też dlatego, że przy takim zachodzącym słońcu i w ogóle, ale naprawdę było mega. Teraz płyniemy na nasz nocleg. Dzisiaj już nie śpimy w namiocie, śpimy w hotelu, ale to, czy to można nazwać takim hotelem, który my znamy, no to dowiemy się, jak przypłyniemy. Na pewno nie mamy łazienki. Dotarliśmy, przeżyliśmy, jesteśmy w mieście Balabac. A jeśli chodzi o kwestię bezpieczeństwa, to też tak, żebyście byli przygotowani, to tam schodziliśmy z łódki, wchodziliśmy na ten ponton, po tej drabince, a tu musieliśmy balansować nad czymś takim, więc mogło być prościej. Tak wygląda nasz pokój. Numer 5. Wybaczcie bałagan, ale wszystko właśnie suszymy i ładujemy. Mamy półeczkę, mamy prąd, wszystko ładujemy. Łóżko jest, także wszystko ekstra. A toaleta wspólna. Patrzcie, jaką mamy ucztę dzisiaj. No i szamamy. Patrzcie, ile do pracy. Wszystko na pewno jest pyszniaste. I jak zawsze zdjęcie. Jesteśmy na Filipinach i oczywiście jest balut. Jeśli nie wiecie, co to jest balut, to jest malutka kaczka. W środku tam. Po napełnieniu swoich brzuszków, umyciu się, przyszła pora na powiedzenie dobranoc. Dzięki wielkie. Cieszymy się, że zostaliście do końca i obejrzeliście ten odcinek. Mamy nadzieję, że Balabac wam się podoba. Nam na razie bardzo. To jeszcze nie koniec.
jeszcze jeden odcinek z Balabaku przynajmniej wjedzie. Jutro spędzamy cały dzień na jednej wyspie, za to będzie tam sporo atrakcji, także czekajcie i oglądajcie następny odcinek. Tymczasem trzymajcie się. Cześć! Do zobaczenia!